Zostawiliśmy na wschodzie dom. Był ulepiony z gliny, pokryty strzechą, sklepiskiem zamiast podłogi, z 2 izbami przedzielonymi sienią, ale nasz własny, rodzinny. Ten, w którym teraz mieszkamy, jest w porównaniu z nim pałacem, a mimo wszystko dziwnie obcy. Zapamiętała jedna z osób przesiedlonych na tak zwane ziemie odzyskane. Jak w rzeczywistości wyglądały te tereny? Czy stanowiły dla Polaków ziemię obiecaną, czy może wrogą krainę, która nigdy nie była w stanie konkurować z opuszczonymi Kresami? Czym były i czym są dzisiaj dla Polski dawne niemieckie ziemie? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka Tomasza Bonka pod tytułem Repartland 45. Po zakończeniu II wojny światowej granice Rzeczypospolitej uległy poważnym zmianom. Na mocy konferencji jałtańskiej Polska utraciła ziemię na wschód od tzw. linii Kerzona, za którą znajdowały się takie miasta jak Wilno, Lwów czy Grodno. W zamian za to powojenna Rzeczpospolita miała stać się bogatsza o dotychczasowe ziemie niemieckie, których granice wyznaczały Odra i Nysa Łużycka. Postanowienia te zostały oficjalnie potwierdzone przez zwycięskie mocarstwa podczas konferencji poczdamskiej. A jak wyglądały te zmiany pod względem liczbowym? Jeśli chodzi o Kresy Wschodnie, to ich utrata kosztowała Rzeczpospolitą aż 175 000 km² terytorium, na terenie którego Sowieci powołali marionetkowe, socjalistyczne republiki, białoruską, ukraińską oraz litewską. Warto przy tym zauważyć, że Polska utraciła nie tylko ziemię w kontekście terytorialnym, ale również niezniszczone i ważne z punktu widzenia polskiej historii miasta. Gdy spojrzymy na ziemie, które przyznano Polsce na zachodzie, to wynosiły one około 101 000 km², co stanowi dzisiaj blisko 1/3 obszaru całego kraju. Tereny te były przed wojną bardzo dobrze rozwinięte, a ich chlubą pozostawało jedno z największych miast III Rzeszy Niemieckiej, Breslau, czyli dzisiejszy Wrocław. W wyniku operacji wojennych tereny te zostały jednak spustoszone i zrabowane przez żołnierzy Armii Czerwonej, co samo w sobie spowodowało, że stanowiły upiorny cień dawnej świetności. O ile na mapach wszystko mogło wydawać się w miarę proste, o tyle sama zmiana granic generowała jeden bardzo poważny problem, jakim była konieczność przesiedlenia milionów ludzi. Jeśli chodzi o dawne polskie Kresy, to zamierzano objąć wysiedleniami aż 2 miliony Polaków. Jeśli chodzi o ziemie, które wchodziły wcześniej w skład III Rzeszy Niemieckiej, to wysiedleniami objęto na nich aż 3,5 miliona Niemców. Teoretycznie Polacy mieli zostać przesiedleni do 1 kwietnia 1945 roku, czyli jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej, co w praktyce okazało się oczywiście nierealne. Mimo to z akcją repatriacyjną poradzono sobie całkiem szybko, a główna faza przesiedleń zakończyła się w czerwcu 1946 roku, jak podaje Jerzy Kochanowski. W roku 1945 przesiedlono prawie 743 000, a w 1946 640 000 osób, w tym prawie 222 000 z głębi Związku Sowieckiego. W ciągu kolejnych 2 lat z dawnych Kresów repatriowano jedynie 2911 osób, a z głębi Związku Sowieckiego 15 275. W sumie w latach 1944-1948 przesiedlono oficjalnie 1 517 983 osoby. Każda z wysiedlanych grup musiała zostawić na miejscu cały swój majątek, nierzadko budowany, nierzadko tworzony przez pokolenia Niemców oraz Polaków. Dla wielu z nich opuszczenie rodzinnych stron było stratą absolutnie niepowetowaną. Warto jednak zauważyć, że większość z wysiedlanych uważała, że cała sytuacja, mimo ogromu komplikacji, jest sytuacją jedynie tymczasową. Ostatecznie historia potoczyła się zupełnie inaczej. Już u progu terytorialnych przemian postanowiono jakoś określić status prawny mienia, które pozostawili po sobie Niemcy. Kwestię tę uregulowała specjalna umowa między tymczasowym rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod tytułem W sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację niemiecką.
16 sierpnia dokument został podpisany w Moskwie przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego i Wiaczesława Mołotowa. Najważniejszą część tej umowy stanowił artykuł 1, w którym stwierdzano: zgodnie z oświadczeniem na konferencji berlińskiej rząd radziecki zrzeka się na rzecz Polski wszelkich pretensji do mienia niemieckiego i innych aktywów, jak również akcji niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych na całym terytorium Polski, łącznie z tą częścią terytorium Niemiec, która przechodzi do Polski. Innymi słowy oznaczało to, że cała własność państwowa, komunalna i prywatna została wywłaszczona przez państwo polskie. Oczywiście zanim do tego doszło, co cenniejsze miejsca na tzw. ziemiach odzyskanych zostały objęte olbrzymim rabunkiem przeprowadzonym przez żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wywozili po niemieckie mienie albo do Związku Sowieckiego, albo rabowali je na własną rękę. Już na początku 1945 roku Sowieci formowali oddziały o nazwie Triofejnyje Otriady, których członkowie kradli dosłownie wszystko. Od biżuterii, po zegarki, bieliznę oraz żywy inwentarz. Najbardziej tragicznym przejawem zachłanności czerwonoarmistów były również liczne gwałty na kobietach, których przypadki możemy liczyć w co najmniej kilkuset tysiącach. Na poniemieckich terytoriach wartość stanowiło zatem to, co jakimś cudem uniknęło sowieckiej grabieży. Skala zniszczeń była jednak i tak ogromna, co potwierdzają ustalenia historyków. Średnia zniszczeń w przemyśle ziem odzyskanych dochodziła w 1945 roku do 73,1% i była wyższa od średniej zniszczeń przemysłu w całym kraju. Spośród 9255 zakładów i przedsiębiorstw na tym obszarze zniszczeniu uległo 6727. Z 11 083 km linii kolejowych niezdatnych do eksploatacji było 6980 km, czyli 77%. Do użytku nie nadawało się również 70% mostów i 25% dróg kołowych. Spośród 449 701 gospodarstw wiejskich 123 793 było zrujnowanych, co najmniej 15%. Przeciętny stopień zniszczeń zagród dochodził do 27,5%. Odłogiem leżało aż 78% gruntów ornych, zaś straty w inwentarzu żywym dochodziły do 80–90%. Komunistycznym władzom nie przeszkadzało to jednak, aby w jak najlepszym świetle przedstawiać ziemie odzyskane, do których zresztą bardzo szybko przygnęła inna, bardziej precyzyjna i lepiej oddająca istotę rzeczy nazwa, jaką był polski Dziki Zachód. Na marginesie warto zresztą zauważyć, że powojenna propaganda spisywała się naprawdę nieźle, jeśli chodzi o zachęcanie do osiedlania się na poniemieckich ziemiach, co było szczególnie mocno zauważalne w drukowanych na masową skalę plakatach. Odwoływano się w nich nie tylko do rzekomych dobrodziejstw, ale również piastowskiej historii, która miała dowodzić, że Polacy wcale nie są tutaj gośćmi, lecz prawowitymi właścicielami. Bogata kolekcja wspomnianych plakatów stanowi dzisiaj jedno z ciekawszych źródeł historycznych związanych z tym okresem. Warto jednak zauważyć, że żadne źródło historyczne nie odda nam lepiej istoty ziem odzyskanych niż wspomnienia sporządzone przez Polaków, którzy znaleźli się na tych terenach. A była to grupa bardzo zróżnicowana, począwszy od repatriantów, po emigrantów zarobkowych, a wreszcie tych, którzy mieszkali tam jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. A tego typu Polaków również nie brakowało na tzw. polskim Dzikim Zachodzie. Postarajmy się zatem wejść na chwilę w skórę tych, którzy pojawili się na nowych ziemiach. Choć władza określała ich mianem ewakuowanych i repatriowanych, to w gruncie rzeczy byli to ludzie wysiedlani siłą, przesadzeni i wykorzenieni do miejsc zupełnie im obcych. Najczęściej zatem odbierali oni nowe tereny nieufnie i wrogo. Jak wspominał jeden z przesiedleńców, którego los rzucił do zniszczonego przez wojnę Drawska: tęskniłem młodzieńczą tęsknotą za krajem piaszczystym, pełnym wzgórz i lasów i tak niedawno opuszczonym. Kraj ten oddzielony od ojczyzny wstęgą Bugu zamykał określony fragment mego życia i pozostawał w sferze tkliwych wspomnień. Równolegle na zachodzie znaleźli się Polacy, którzy z niemałą nadzieją przybywali na nowe polskie ziemie. Byli to głównie ci ludzie, którzy na własnej skórze odczuli, delikatnie mówiąc, nieprzyjemności władzy sowieckiej z pierwszego okresu II wojny światowej. Zdawali oni sobie przy okazji sprawę z tego, że ani krajobrazy, ani ojcowizna, ani tym bardziej sentymenty nie będą w stanie wynagrodzić im tego, co zgotuje im komunistyczna władza. Jeszcze inni zdawali sobie sprawę z niesłabnącego po ludobójstwie zagrożenia ze strony Ukraińców
którzy przypełnieni otwartą wrogością do Polaków skutecznie wzbudzali u naszych rodaków chęć do znalezienia nowego miejsca na ziemi. Teoretycznie sami przesiedleńcy mogli wybrać miejsce, do którego chcą pojechać. W praktyce jednak wyglądało to troszeczkę inaczej, a oni docierali w miejsca całkowicie sobie obce. Faktem pozostaje, że ci, którzy jako pierwsi zdecydowali się na to, aby pojechać na zachód, mieli szansę na to, aby zająć jak najbardziej nobliwe miejsca. Czy to lokale, domy, a nawet pałace. W oczy rzucał się również niemiecki porządek, który pozostawał zauważalny mimo wojennych zniszczeń. Wszędzie kwitły kwiaty, na trawnikach rosły ozdobne krzewy. Zachwycając się tymi widokami, znaleźliśmy się na ulicy, która była zabudowana tylko po jednej stronie wytwornymi willami, skrytymi za niewysokimi ogrodzeniami i żywopłotami. Przez sztachety widać było budynki garażowe i eleganckie wejścia do willi. W oddali zadbane ogrody, a nawet parki schodzące łagodnym stokiem do połyskującego w słońcu jeziora. Inni przesiedleńcy otrzymywali jednak lokale zniszczone lub wymagające tego, aby dzielić je z innymi lokatorami, czy to innymi przesiedleńcami, czy jeszcze Niemcami, którzy wciąż pozostawali na zachodnich ziemiach. Niejednokrotnie zdarzało się, że repatrianci byli naprawdę bardzo zadowoleni z domostw, jakie udało im się uzyskać i jak wspominał Adam Chomicz, autor pamiętnika pod tytułem Młynarz w Krzyszycach: zająłem ostatni domek na krańcu miasta przy jeziorach. Na parterze były 3 pokoje z kuchnią, a na piętrze mieszkanie dwupokojowe. Przybyliśmy do prawdziwej ziemi obiecanej. Bo proszę sobie pomyśleć, darmo otrzymaliśmy umeblowane mieszkanie, dookoła domu dojrzałe łany zboża i kukurydzy, które można było sprzątać bez żadnych ograniczeń i młócić dla siebie. A w pobliskim lesie zaopatrywano się na zimę w opał i to również darmo. Gdy już znaleziono odpowiednie mieszkanie lub dom, to wywieszano na nim kartkę lub biało-czerwoną flagę, co miało uchronić zarówno przed innymi repatriantami, jak i również czerwonoarmistami, którzy w każdej chwili mogli pojawić się na ulicy. Jeśli chodzi o Niemców, którzy wciąż pozostawali na nowych polskich ziemiach, to większość repatriantów wspomina ich całkiem pozytywnie, to znaczy za każdym razem starali się być oni kulturalni, grzeczni, a wręcz uniżeni. Szczególnie gdy zależało im na zabraniu ze sobą niektórych drobiazgów lub innych ważnych przedmiotów. To skądinąd zaskakujące zachowanie, szczególnie w obliczu niedawnej wojennej buty, wzbudzało często wyrozumiałość u Polaków, którzy pozwalali Niemcom na to, aby ci zabrali przedmioty, na których im zależało. O ile mniejsze miasta niejednokrotnie posiadały dzielnice gotowe do zamieszkania, o tyle duże i chlubne niegdyś ośrodki, takie jak przemianowany na Wrocław-Breslau, przypominały krainę umarłych, pełną ruin, trupów i smrodu. Jak zapamiętała Władysława Pilak, przypuszczalnie z piwnic unosiła się niemiła woń rozkładających się już trupów. Miasto było ciche i spokojne. Znikąd nie dochodził gwar. Od czasu do czasu ciszę tylko przerywała salwa wystrzałów niewiadomego pochodzenia. To był jedyny znak, że ludzie tu są, że żyją. Powyższe fragmenty dość jasno pokazują, że podejście do ziem odzyskanych było bardzo zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników, zarówno społecznych, jak i politycznych oraz oczywiście osobistych. Relacji na temat ziem odzyskanych zachowało się zresztą bardzo dużo i niewątpliwie większość Polaków łączyła jedna rzecz, jaką była niepewność co do tego, czy te granice zostaną w ogóle utrzymane. Przez pierwsze powojenne lata powszechnie uważano, że Niemcy prędzej czy później wrócą na odebrane im tereny, co generowało wiele niekorzystnych zjawisk, począwszy od chaotycznej grabieży otrzymanego mienia, po brak jakiejkolwiek opieki nad licznymi zabytkami znajdującymi się na ziemiach odzyskanych, czego skutki są zresztą widoczne do dzisiaj. Na drodze do uznania nowych, powojennych granic stały przede wszystkim podzielone na 2 państwa Niemcy. Jeśli chodzi o NRD, to tutaj trzeba było czekać do 1950 roku. Jeśli zaś chodzi o zachodnie Niemcy, to te wstrzymywały się do aż 1970 roku, co w oczywisty sposób psuło wzajemne relacje i powodowało, że kwestia granic pozostawała niejasna. Na niektórych mapach do lat 60. Niemcy oznaczali utracone tereny specjalnym napisem o treści Zurzeit unter polnischer Verwaltung, co oznaczało obecnie pod zarządem polskim. Jeśli chodzi o tereny Prus Wschodnich, to analogicznie oznaczano je napisem Zurzeit unter sowjetischer Verwaltung, wskazując na zarząd sowiecki. Ostatecznie zaakceptowanie wzajemnych granic nastąpiło dopiero po zjednoczeniu Niemiec, kiedy to 14 listopada 1990 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec Krzysztof Skubiszewski oraz Hans Dietrich Genscher podpisali specjalny traktat graniczny,
który z jednej strony zakończył trwające przez 45 lat wątpliwości, a z drugiej strony otworzył nowy rozdział w historii zachodniej Polski. Jak właściwie postrzegać historię ziem odzyskanych? Przyznam, że po raz pierwszy jestem tak bezsilny. Z jednej strony warto pamiętać o tym, że ziemie te były niemalże doszczętnie zniszczone i w żaden sposób nie stanowiły odpowiedniego ekwiwalentu za utracone Kresy, a w nich takie miasta jak Wilno czy Lwów. Z drugiej strony niejednokrotnie można spotkać się z opiniami samych przesiedleńców, którzy nie tylko doceniali ziemię, na których przyszło im żyć, ale również uznali je za swój prawdziwy dom, co było i jest szczególnie zauważalne wśród kolejnych pokoleń, dla których polskie Kresy są już terminem czysto historycznym. Z tego miejsca chciałbym serdecznie polecić Państwa uwadze najnowszą książkę Tomasza Bonka pod tytułem Repartland 45, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Książka ta jest nie tylko pełna bardzo interesujących historii związanych z ziemiami odzyskanymi, ale przede wszystkim stanowi bardzo ważny wkład w poznanie historii tego wyjątkowego miejsca i integralnej części państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić pana Huberta Sobolewskiego, Tomasza Sadurskiego, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Małgorzatę Klamrę, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Pawła Łabno, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Krzysztofa Piotrowskiego, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Michaela Fendricha, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Julie Clark, Pawła Smolińskiego, Urszulę Babiuch, Katarzynę Rusnak, Aleksandrę Jakubiak, Piotra Sadorskiego i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.